Cześć, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiejszy materiał jest kontynuacją materiału o instalacji Home Assistanta na Proxmoxie. W tym materiale pokażę, w jaki sposób skomunikować urządzenia, które pracują w standardzie Zigbee z Home Assistantem. Pierwszą rzeczą, jaką będziecie musieli zrobić, jest nabycie koordynatora. Ja tutaj mam dwa najbardziej popularne na rynku, czyli najtańszy, oparty na układzie CC2531 za około 30 zł. Droższy Sonoff, który jest oparty na układzie CC2652P, którego kupiłem za 100 zł. Ja używam Combi 2. Oczywiście pokażę tylko jego ilustrację, ponieważ jakbym go w tym momencie odłączył, to niestety przestałoby mi działać pół domu. Samo urządzenie kosztuje około 200 zł. Zanim przejdę do charakterystyki tych urządzeń, chciałbym opowiedzieć, w jaki sposób jest zbudowana sieć Zigbee. Głównym elementem jest oczywiście koordynator, który komunikuje sieć z Home Assistantem. Następnie w prostokątnych etykietach są routery, których dodatkowym zadaniem jest rozszerzanie sieci i powiększanie ilości urządzeń, które możemy podłączyć do sieci. I są to najczęściej urządzenia, które są zasilane z sieci energetycznej, czyli z 230 V, i to są wszelkiego rodzaju przełączniki, czy też elementy oświetlenia. I ostatnim rodzajem urządzeń są to urządzenia końcowe, czyli urządzenia, które najczęściej są zasilane bateryjnie, wszelkiego rodzaju piloty, sensory. W tym przypadku jest to sensor otwarcia i zamknięcia drzwi i okien, czy też czujki. Wszystkie te elementy ze sobą się komunikują, tworząc trasy. Siła sygnału między poszczególnymi elementami jest określana przez parametr LQI w zakresie 1,255, czyli tutaj mamy bardzo mocne połączenie, a tutaj bardzo słabe. Powstałe trasy są sczytywane przez koordynator, który, chcąc połączyć się z danym elementem sieci, wybiera najbardziej optymalną trasę. Teraz mogę przejść do porównania koordynatorów. Koordynator CC2531 może mieć zainstalowane oprogramowanie, które współpracuje zarówno z Zigbee 1.2, jak i 3.0, z tym, że 3.0 jest niezalecane ze względu na ograniczenia sprzętowe urządzenia. Natomiast w wersji 1.2 mamy do wyboru dwa oprogramowania. Do 15 urządzeń zalecany jest firmware domyślny, który ma możliwość podłączenia bezpośrednio 20 urządzeń, z tym, że mamy tutaj wyłączone trasy źródłowe. Natomiast jeżeli posiadamy więcej niż 15 urządzeń, należy wgrać drugą wersję oprogramowania, w której mamy włączone trasy źródłowe kosztem maksymalnej ilości urządzeń, które możemy podłączyć bezpośrednio do koordynatora. A jest to związane z tym, że parametr trasy źródłowe w znacznym stopniu optymalizuje komunikację między urządzeniami. Jeżeli chcemy podłączyć więcej niż 5 urządzeń, należy zastosować routery. W porównaniu z Sonossem, który jest wyposażony w układ CC2652, widzimy, że to jest urządzenie znacznie bardziej wydajne, które obsługuje 50 połączeń bezpośrednich z urządzeń, 200 tras źródłowych i maksymalnie 200 urządzeń w standardzie Zigbee 3.0. Natomiast jeżeli chodzi o Combi 2.0, to obsługuje ono maksymalnie 512 urządzeń i do poprawnej współpracy z Home Assistantem nie wymaga flashowania. Proces flashowania Sonoffa wykonam na Windowsie, ponieważ zapewne większość z Was posiada ten system. Będzie on polegał na zainstalowaniu sterowników, samej aplikacji flashującej, pobraniu firmware'a i na końcu samego flashowania. Domyślnie sterowniki są niezainstalowane, dlatego pobiorę je ze strony Silicon Labs. Pobrane sterowniki należy rozpakować, następnie w menedżerze urządzeń zaktualizować sterownik poprzez wskazanie lokalizacji, do której rozpakowaliśmy sterowniki.
Adapter został poprawnie zainstalowany, dlatego mogę przejść do instalacji aplikacji flashującej Flash Programmer 2 firmy Texas Instruments. Aby pobrać aplikację, należy się zarejestrować, ja już to wcześniej zrobiłem, dlatego skorzystam z istniejącego konta. Zaznaczam, że jestem cywilem, akceptuję wszystkie warunki, a po zatwierdzeniu mogę przejść do pobrania aplikacji. Po zakończeniu pobierania rozpakowuję aplikację i instaluję ją z domyślnymi ustawieniami. Aplikacja uruchomiła się poprawnie, teraz trzeba wskazać firmware, który zostanie wgrany na urządzenie. Pobieram wersję trzecią dla koordynatora CC2652P Launchpad. Po zakończeniu pobierania firmware należy rozpakować i wskazać go w aplikacji Flash Programmer 2. Następnie zaznaczam opcję czyszczenia pamięci oraz programowania i weryfikacji nowo wgranego firmware'u. Zaznaczam urządzenie i wybieram typ CC2652P. Uruchamiam flashowanie i otrzymuję błąd, że urządzenie nie jest uruchomione w trybie bootloadera. Żeby to zrobić, należy rozkręcić koordynator i z wciśniętym przyciskiem boot ponownie podłączyć do portu USB. Ponownie wybieram urządzenie oraz jego typ i uruchamiam flashowanie. Tym razem flashowanie zakończyło się sukcesem. Przechodzę teraz do Proxmoxa, do wirtualnej maszyny z zainstalowanym Home Assistentem i do zakładki Backup. Mam tutaj dwie kopie bezpieczeństwa, w tym jedną czystą z dopiero co zainstalowanym Home Assistentem. W każdej chwili mogę wykonać kolejną kopię za pomocą przycisku Backup Now. Aby przywrócić maszynę z kopii bezpieczeństwa, należy ją najpierw zatrzymać. Po zatrzymaniu maszyny zaznaczam interesujący mnie obraz i klikam Restore. Pojawi się kolejne okno, w którym po przyciśnięciu przycisku Restore zacznie się proces odzyskiwania z kopii bezpieczeństwa. Oczywiście krok ten jest nieobowiązkowy, pokazałem go tylko w celach edukacyjnych, aby pokazać zalety używania wirtualizatora. Proces odzyskiwania zakończył się, także mogę przejść do hardware'u i do dodania nowego urządzenia USB, czyli Sonoff Zigbee USB 3.0. Uruchamiam wirtualną maszynę. Klikając podwójnie w wirtualną maszynę uruchamiamy jej zdalny pulpit. Maszyna się uruchomiła, także mogę przejść do Home Assistenta. Pierwszą rzeczą, jaką należy zrobić, jest instalacja brokera MQTT. W tym celu przychodzę do sklepu, wyszukuję Mosquito Broker i instaluję go. Po zakończeniu instalacji włączam obserwatora i uruchamiam aplikację.
Przechodzę do urządzeń i usług i zatwierdzam konfigurację MQTT. Koordynator został wykryty przez Zigbee Home Automatization. Pamiętajcie, żeby tego nie konfigurować, ponieważ jest to alternatywa do Zigbee to MQTT. Przechodzę ponownie do dodatków i ze strony projektu kopiuję adres repozytorium. Przechodzę do sklepu i dodaję nowe repozytorium. Wklejam skopiowany link i zatwierdzam. Repozytorium zostało dodane, klikam zamknij i odświeżam sklep. Pojawiły się 3 nowe dodatki: Zigbee MQTT. Wersja Edge jest to wersja deweloperska, ja zainstaluję wersję stabilną. Dodatek się zainstalował, ustawiam, żeby był widoczny w pasku bocznym. Przechodzę do konfiguracji i w pozycji Serial muszę wskazać koordynator. W tym celu przechodzę do ustawień, system, sprzęt i odnajduję urządzenie. Tutaj mamy dwie opcje, możemy skopiować ścieżkę urządzenia bądź identyfikator. Oczywiście bezpiecznie skopiować identyfikator. Wracam do konfiguracji dodatku i wklejam identyfikator urządzenia. Zgodnie z dokumentacją powinien być on poprzedzony parametrem port dwukropek. Co do sekcji MQTT, to zgodnie z dokumentacją należy zostawić ją pustą w momencie, gdy korzystamy z brokera jako dodatku. Zapisuję konfigurację i uruchamiam. Następnie przechodzę do logów. W przypadku błędnego skonfigurowania identyfikatora dostaniemy komunikat zwrotny o błędzie. Poprawiam konfigurację, zapisuję i uruchamiam ponownie dodatek. Jeżeli również u Ciebie wystąpił ten problem z timeoutem, to najprawdopodobniej po prostu Home Assistant nie wygenerował nowego PAN ID. I aby to naprawić, należy dodać wpis w pliku konfiguracyjnym Zigbee MQTT. Do tego celu będzie niezbędny dodatek o nazwie Terminal. Dlatego wracam do sklepu i ustawiam tryb zaawansowany. Odświeżam i instaluję dodatek. Włączam wszystkie opcje i uruchamiam go. Wracam z powrotem do konfiguracji dodatku Zigbee to MQTT i kopiuję lokalizację pliku konfiguracyjnego. Uruchamiam terminal i za pomocą komendy cd przechodzę do lokalizacji pliku konfiguracyjnego. Za pomocą Vim edytuję plik konfiguracyjny. Za pomocą klawisza I przechodzę w tryb edycji. Wklejam sekcję Advanced. Wpis udostępnię w opisie filmu.
Xpine ID posiada przykładową wartość od 1 do 8 i zalecam jej zmianę. Aby wyjść z edycji pliku, należy wpisać dwukropek WQ. Wracam z powrotem do dodatku Zigbee to MQTT, włączam wszystkie opcje i uruchamiam go. Następnie przechodzę do logów. Po odświeżeniu logów dostajemy informację, że dodatek został uruchomiony. Przechodzę do Zigbee MQTT. Jak widać, aplikacja jest w pełni uruchomiona, ale żeby ją sprawdzić, dodam pierwsze urządzenie. Urządzenie zostało poprawnie dodane i rozpoznane, a jest to sensor do otwarcia drzwi i okien firmy Xiaomi. Mapa poprawnie się wczytała, a stany urządzenia są poprawnie sczytywane, co potwierdza, że pierwsze urządzenie zostało dodane, czyli dobrnęliśmy do końca. Mam nadzieję, że materiał się podobał. Jeżeli tak, to tradycyjnie proszę o łapkę w górę. Jeżeli nie, to jakieś komentarze. Oczywiście subskrypcje mile widziane. Tymczasem do zobaczenia. Cześć!